dobry, witam Państwa bardzo serdecznie z tegorocznej edycji targów ISE w Barcelonie 2025 rok. Ja się nazywam Bolesław Bernacki, jestem przedstawicielem Adam Hall Group i tym razem mam przyjemność zaprosić Was na krótką wycieczkę po stoisku naszej marki Cameo, na którym pokażemy nowe produkty i to wszystko, czym chcielibyśmy się z Państwem w tym roku podzielić. Serdecznie zapraszam. Na początek produkt, który de facto miał swoją prapremierę rok temu, również tutaj na targach w Barcelonie, natomiast był to jeszcze obszar pracy przedprojektowej, że tak się wyrażę. Natomiast w tym roku produkt ten wchodzi już do naszej oferty od miesiąca kwietnia, a mowa tu o naszym pierwszym reflektorze prowadzącym, czyli lampie typu Follow Spot model P6. Jednostka oparta jest o silnik LED o mocy 600 W w standardzie RGB ALC z wyjściowym strumieniem światła na poziomie 18 000 lumenów przy 3200 kelwinach temperaturze barwowej. CRI na bardzo wysokim poziomie powyżej 97. Urządzenie zostało wyposażone w możliwość regulacji powiększenia zoom manualną w zakresie od 5 do 50 stopni oraz moduł realizacji funkcji fokusowania wiązki światła. Po lewej stronie urządzenia został zintegrowany moduł Frost, który w bardzo prosty sposób pozwala na regulację tego parametru. Urządzenie posiada system kadrowania oparty o 4 ostrza z regulacją manualną oraz moduł GOBO. W tej chwili pokazujemy system blokowania dla głowicy. Po odblokowaniu możliwa jest rotacja obiektywu. Na panelu sterowania umiejscowiony został wyświetlacz, na którym realizujemy wszystkie podstawowe funkcje urządzenia, włączając programowanie, zmiany kolorów oraz innych dostępnych menu parametrów. Jest to pierwszy w naszej ofercie reflektor typu Follow Spot, który w prosty sposób możemy operować, zmieniając czy wybierając odpowiedni kierunek realizacji naszego oświetlenia. Kolejną nowością jest nowy członek rodziny głów typu Spot, Azor SP2IP. To znaczy Spot Profile, ale w wersji wykonania IP67. Jednostka została wyposażona, jak pozostali członkowie tej rodziny, w moduł LED o mocy 300 W i temperaturze barwowej 6500 kelwinów, co pozwala nam uzyskanie strumienia świetlnego na poziomie 11 000 lumenów. Oczywiście miksowanie kolorów w standardzie CMY plus liniowa korekcja CTO. System kadrowania oparty o 4 ostrza w 4 warstwach z możliwością rotacji o plus minus 60 stopni oraz moduł zoom działający w zakresie od 3 do 50 stopni. Moduł FX opiera się o system GOBO oraz pryzmę. A teraz kolejna gorąca nowość, produkt bardzo ważny w naszej ofercie, ponieważ odświeżamy zupełnie linię naszych listew LED bar działających w standardzie do zastosowań wewnętrznych. Prezentujemy 3 modele z tej rodziny: Root Bar 6, Root Bar SMD i Root Bar 6 w wersji z zasilaniem bateryjnym. Model Root Bar 6 został oparty o 16 diod LED o mocy 12 W każda w standardzie RGBAW plus moduł UV. Pozwala to na uzyskanie strumienia świetlnego na poziomie 6000 lumenów w przypadku Root Bar 6. Jeśli chodzi o pracę w trybie efektowym, Root Bar 6 i wersja bateryjna pozwala na użytkowanie 4 niezależnych segmentów, natomiast wersja SMD 12 segmentów. W zakresie dostawy znajduje się również filtr tubowy, osłona przeciwoślepieniowa oraz moduł Frost dla jednostki Bar 6 oraz Root Bar Battery. Opcjonalną jednostką jest możliwość zastosowania tutaj naszego IDMX sticka, który pozwala na komunikację bezprzewodową. Mamy przyjemność zaprezentować również nową odsłonę urządzeń peryferyjnych czy towarzyszących. Mam na myśli nową generację naszych Hazerów, model 1400 i 1500, generacja druga, oraz naszego Instant Wind 3000, czyli generatora wiatru. W naszej ofercie pojawiają się 2 nowe modele Instant Haze generacji drugiej, obydwa wyposażone w system grzałki o mocy 1500 W, oczywiście sterowane poprzez mikroprocesor. Maksymalna wydajność, jeśli chodzi o generację dymu, wynosi 850 m3 dla modelu 1400G2 oraz 1050 m3 dla modelu
1500G2. Dodatkowo model 1500G2 został zmontowany w obudowie typu flight case, co stanowi znaczne ułatwienie w przypadku transportu i przemieszczania się z miejsca na miejsce. Obudowa wykonana w obu przypadkach ze stali nierdzewnej i, co ważne, również istnieje możliwość podłączenia opcjonalnego iDMX sticku do bezprzewodowej kontroli DMX. Ofertę rozwiązań Cameo, jeśli chodzi o produkty spełniające wymogi pracy w środowisku zewnętrznym, uzupełnia kolejna nowość, czyli Root Par IP. Bardzo kompaktowa lampa oparta o 7 8W diod pracujących w standardzie RGB-W i tak jak powiedziałem, wykonana w standardzie IP65, co pozwoli nam bez problemu na pracę w każdych warunkach zewnętrznych. Pozostajemy przy rozwiązaniach pracujących w standardzie IP, czyli rozwiązania dla zastosowań zewnętrznych. I tutaj kolejna niespodzianka, bo w ślad za bardzo dobrze przyjętą przez rynek serią nowych Pixbarów IP serii G2 w wersji, że tak się wyrażę, pełnometrażowej, obecnie oferujemy również te same modele w wersji skróconej, połówkowej. Tak jak powiedziałem, dostępne są wszystkie modele znanego poprzednio już Pixbara IP-G2, to znaczy w standardzie 400 RGBW, 600 z UV-em oraz wersja z regulowanym białym Tunable White oraz efektowa SMD. Wszystkie nowe modele stanowią bliźniaczą wersję naszych podstawowych produktów, jeśli chodzi o wykonanie oraz możliwość montażu w konfiguracjach stakowanych lub podwieszanych. I to jest bardzo dużą zaletą właśnie dla użytkowników obecnej czy poprzedniej wersji pełnowymiarowej, którą można w łatwy sposób uzupełnić właśnie o krótsze modele pod względem bieżących możliwości realizacji scenicznych czy to plenerze. Na zakończenie prezentacji tegorocznych nowości marki Cameo pokazywanych podczas targów IAC 2025 bardzo ciekawa propozycja dla wielu rodzajów użytkowników, a mianowicie kontroler Unisense. Jest to urządzenie integrujące w sobie funkcje sensora światła, jak również możliwości kontroli i przekazywania informacji. Zintegrowany sensor pozwala nam w prosty sposób na zmierzenie dowolnego źródła światła i sklonowanie jego parametrów i wysyłkę poprzez standard RDM do dowolnej innej lampy marki Cameo. Czyli bardzo prosty sposób na to, jak ujednolicić posiadany stan swojego oświetlenia czy urządzeń, aby pracowały dokładnie w jednym standardzie. Co ciekawego, urządzenie wykonane zostało w standardzie IP, obudowa wykonana z aluminium, wewnętrzny zintegrowany akumulator, pozwalający na pracę bez podłączenia zasilania, zintegrowane złącze USB-C oraz standardowe połączenie DMX w systemie kablowym. Urządzenie może być wykorzystywane również jako zewnętrzny system sterowania oświetleniem architektonicznym, działający na przykład jako czujnik zmierzchu, co również może stanowić bardzo ciekawą alternatywę dla realizacji różnego rodzaju projektów instalacyjnych, jeśli chodzi o architekturę, budownictwo, czy nawet zastosowania domowe. Bardzo dziękuję wszystkim Państwu za poświęcony czas na to, żeby zapoznać się z naszymi produktami, propozycjami, ofertami. Oczywiście zachęcamy wszystkich Państwa do kontaktu z nami bądź naszymi autoryzowanymi partnerami, a ja serdecznie pozdrawiam wszystkich jeszcze raz z targów IAC 2025 w Barcelonie.